Witam w 4. numerze biuletynu. Dzisiaj tematem przewodnim będzie Cielebiaś i skinwalkerzy. A więc po kolei. 1. Cielebiaś i skinwalkerzy. 2. Steve Murillo i Chuck Żukowski. 3. Wątki polityczne, historyczne i komediowe. 4. Trudna zagadka dla fascynatów spraw paranormalnych. Na początek mała przypominajka. Pamiętajcie obejrzeć inne moje nagrania. Pamiętajcie też powiadomić inne osoby, zainteresowane tematem UFO, o moim kanale. Że jest kanał, który nie płynie z głównym nurtem pozostałych, kilku polskich ośrodków ufologicznych. Ja patrzę im na ręce, obserwuję ich, analizuję ich nagrania, ich wnioski, ich informacje. Mam nadzieję, że systematycznie będę emitować kolejne biuletyny analityczne. Ponadto zachęcam do słuchania moich playlist ufologicznych zamiast radia. Nawet w pracy, o ile możliwe. A teraz do rzeczy. 1. Cielebiaś i skinwalkerzy. Zachodzę w głowę, co się dzieje. Piotr Cielebiaś wypuścił już w tym roku 5 nagrań o ranczu Skinwalkera. Do tego założył 2 playlisty tego dotyczące. Ponadto prowadził na ten temat rozmowy z Arturem Wójtowiczem oraz Atorem, czyli razem 7 nagrań w tym temacie przez 5 miesięcy. 30. rocznica zdarzeń oraz prośby jego słuchaczy to motyw do jednego nagrania, ale nie 7. Czyżby ten temat był aż tak ważny? Czy w tym jest drugie dno? Może coś przeoczyłem. Będę obserwował, o co tu chodzi. Cielebiaś to przecież najlepszy polski ufolog. Bacznie go obserwuję. To zawodowiec. On się zajmuje UFO zawodowo, w pracy, jako zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Nieznany Świat. Pisze ciągle artykuły o tym. Bierze udział w licznych debatach. Ma dojście do informacji, a w pracy pewnie śledzi wszystkie nowinki. Zna dobrze angielski, bo tłumaczy teksty w tym języku. Koresponduje ze znanymi postaciami ze świata ufologii, robi z nimi wywiady. A więc Cielebiaś wie więcej od innych w Polsce. Napisałbym te wszystkie moje wątpliwości pod jego nagraniami, w komentarzach, ale on tak nie lubi moich komentarzy, że mnie bodajże w kwietniu zablokował. A tak namawia do komentowania. Nie odpowiada też na moje maile, a zachęca do pisania ich. Zdenerwował mnie swoją postawą. Do tego stopnia, że przyczynił się do tego, że w końcu zdecydowałem się sam nagrywać filmy. I tak powstał mój biuletyn analityczny. Pewnie się Cielebiaś tego nie spodziewał. Ale wracając do tematu rancza Skinwalkera. Dla mnie aktualnie to ranczo stało się tematem marnych filmów dokumentalnych na kanale tematycznym. Kilka razy włączyłem je na chwilę. Na przykład zobaczyłem, jak grupa ludzi przeżywała, że niby coś się stało magicznego z rakietą, którą wystrzelili. Ale ja nic takiego istotnego nie widziałem w tym filmie na ich nagraniach. Innym razem ciągle coś oglądali na monitorach, innych sprzętach pomiarowych, a tam nic ciekawego nie było. Tam się po prostu nic nie działo. Te filmy były tak nudne jak tureckie seriale dla emerytek. Jakieś sztuczne wywoływanie emocji. I do tego ten koleś ze starożytnych kosmitów, to dopełniło obrazu. Te filmy dokumentalne o ranczu to jakaś wielka pokazówka i odrywanie kuponów od starego zepsutego kotleta, jakby powiedział klasyk. Dlatego zacząłem wątpić we wszelkie wcześniejsze doniesienia o tym ranczu, te paranormalne. Wychodziło mi to na pic fotomontaż. Tym bardziej, że jeszcze niedawno nie wiedziałem nawet, co to jest ten Skinwalker, więc nie uległem fascynacji tematem. Ja się po prostu interesowałem głównie kosmitami, a nie dziwnymi istotami, no za wyjątkiem Yeti. Dopiero w ostatnich miesiącach, gdy te dziedziny, z powodu pogłębiania tematu, zaczęły się zazębiać, dowiedziałem się o tym ranczu i Skinwalkerze. Te wszystkie 7 nagrań z Cielebiasiem, o ranczu Skinwalkera,
mam na playliście 78 o nazwie Wydarzenia, istoty, obiekty mogące mieć związek z kosmitami. Ale być może ich wyjaśnienie jest ziemskie. Oraz inne sprawy niewyjaśnione. W tych nagraniach Cielebiasia o ranczu słyszę, że Cielebiaś jest zafascynowany historią związaną z ranczem strachu, jak je nazwał. Gdyż tam jest zintensyfikowana paranormalna aktywność. I bardzo dużo wszelkich zdarzeń o wysokim współczynniku dziwności, a Cielebiaś przecież to lubi najbardziej. Cielebiaś mówi, że tam się dzieje wszystko, co dziwne. Stało się ono centrum paranormalnej aktywności, od obserwacji UFO, po spotkania z dziwnymi istotami. Według niego, to prawdopodobnie na chwilę obecną jest najsłynniejsza strefa anomalna na świecie. Być może, że tak duże zainteresowanie Cielebiasia tym ranczem wynika z faktu, że zjawiska na tym ranczu były badane w ramach prawie $22 milionów z programu Pentagonu o nazwie AFSAP. Advanced Aerospace Weapon System Application Program, zainicjowanego przez senatora Harry'ego Reida, programu działającego w latach 2008-2012. Badaniem zajęła się firma Roberta Bigelowa, milionera związanego teraz z przemysłem kosmicznym, który wcześniej zakupił to rancho i badał je wcześniej. W latach 1995-2004, zanim nie dostał pieniędzy od rządu amerykańskiego. 2. Steve Murillo i Chuck Żukowski. Steve Murillo, były pilot wojskowy, aktualnie członek MUFON, dyrektor MUFON w Los Angeles, widział na wybrzeżu USA 5 obiektów wielkości samochodu, całe świecące sobą. Czyli nie miały punktowych źródeł światła, ale każde z nich całe świeciło. Przemknęły nad nim. Mówi, że on nie wierzy w UFO, ale jest pewien, że kosmici nas obserwują. Czyli mówi dokładnie to, co ja. I wygląda na człowieka logicznie myślącego i nieulegającego emocjom oraz fascynacjom. To wszystko opowiedział amerykańskiemu ufologowi Chuckowi Żukowski, znanemu z filmów dokumentalnych. Żukowski to pewnie Polak z pochodzenia, często rozmawia z osobami o polsko brzmiących nazwiskach. To były policjant, którego zwolniono ze służby za zajmowanie się zjawiskiem UFO. Steve Murillo przekazał też informację, że domyśla się posiadania przez kosmitów technologii antycypacyjnej. Twierdzenie to wyprowadza z tego faktu, że kosmici wiedzieli, gdzie jest CAP, czyli punkt zborny myśliwców w trakcie wydarzeń, gdy nakręcono film FLIR. Niedługo w biuletynie będzie poszerzona informacja o filmie FLIR. Żeby inni ufolodzy się nie mylili w tym temacie. Wiadomo, o kim mowa. 3. Wątki polityczne, historyczne i komediowe. Trudno dzisiaj nie wspomnieć o zamachu na Donalda Trumpa z 13 lipca 2024 roku w mieście Butler w stanie Pensylwania. Cudem uniknął śmierci. Jak szybki rachunek wskazuje, w USA zamachy na prezydentów są ostatnio średnio co 20 lat, czyli co prawie pokolenie. W kontekście ufologicznym warto wspomnieć, że są teorie, iż zamach na prezydenta Kennedy'ego w 1963 roku był zrealizowany z powodu tego, że chciał on rzekomo ujawnić prawdę o kosmitach. Według mojej oceny taki motyw jest oczywiście bardzo prawdopodobny. Tym bardziej, że przez 61 lat nie wykryto mocodawców i motywu zamachu. Zamach na Trumpa jest podobny do zamachu na Kennedy'ego, też w kampanii, też kilka strzałów snajperskich z daleka. Sprawca ginie, nie znamy ani motywu, ani mocodawców. W TV Republika puścili jakiegoś działacza lewicowo-liberalnego, który sugerował, że to była mistyfikacja jak przy robieniu filmów. Jakoby coś tam eksplodowało przy uchu, żeby było wrażenie postrzału. Ale jakoś działacz ten zapomniał o 2 trupach. Skomentowano to, że niektórzy, aby im fakty nie rozsypały ich wizji świata jak domku z kart, to muszą się karmić takimi fejkami, aby jakoś przetrwać. Co również ciekawe, media lewicowo-liberalne zamach nazywały incydentem. Ponadto redaktor w TV Republika powiedział, tweety nie płoną, przytaczając obelżywy wpis Klicha, faworyta koalicji lewicowo-liberalnej na ambasadora w USA, wobec Trumpa,
z 2022 roku bodajże. Przy okazji nauka dla wszystkich. Pisząc coś trzeba pamiętać, że słowa te będą w internecie nawet do końca naszej cywilizacji. Generalnie pod względem światopoglądu to bardziej mi pasuje Trump. Choć protestant to wróg aborcji. A Biden to tak zwany katolik ze stołówki, przebiera w zasadach. Popiera aborcję, co jest sprzeczne z naszą religią. Ale co do Ukrainy i NATO, to Biden działa zgodnie z naszymi oczekiwaniami, zaś Trump nie daje nam gwarancji, że tak będzie dalej. Wczoraj sprawa się zmieniła, bo Biden zrezygnował. Pewnie kandydat demokratów będzie tak samo przychylny naszym sprawom jak Biden. Ale światopoglądowo będzie przypuszczalnie jeszcze dalszy niż Biden. 4. Trudna zagadka dla fascynatów spraw paranormalnych. Skąd pochodzi ten zwrot? Arkturianie i zmęczona dusza. To tyle w tym numerze. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, aby nie pominąć kolejnych filmów. Niedługo następne nagranie. Już połowę mam napisaną.